Cześć. To jest trzeci odcinek Space Talku, rozmów realizowanych przez studentów związanych z projektem Uniwersech. Uniwersech, czyli Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości, jest to konsorcjum 7 uniwersytetów w Europie, który ma na celu promowanie wiedzy o kosmosie, jej interdyscyplinarność. Ja nazywam się Jakub Mirek, jestem członkiem zespołu Diversity, Inclusion and Sustainability, a to jest... Laura Zambek. która jest członkinią Uniwersech Local Teamu jako doktorantka AGH. I dzisiaj gościmy Kubę Kuleszę. Mogę mówić Kuba? Czy to powinieneś nawet. Okej, Super, no właśnie. dziękuję. Też jestem Kuba, więc rozumiem to jak najbardziej. Który jest projektantem i jednym z inicjatorów społecznej misji kosmicznej w krakowskiej aptece designu oraz współzałożycielem projektowej grupy roboczej. I cześć. Czołem, dzień dobry. I na początek, zanim przejdziemy do misji kosmicznej, która nas w sumie połączyła tutaj AGH z właśnie Habitatem Wesoła i apteką designu, która się mieści w Krakowie, to jakbyś mógł opowiedzieć krótko o swojej ścieżce jako właśnie projektanta. Jak to się stało, że przeszedłeś od momentów, z którego ja się pamiętam, na przykład jako prowadzącego na Wydziale Humanistycznym właśnie zajęcia z UX designu i pracownika też studia Edisonda, do osoby, która działa tak bardziej w kierunku właśnie jakichś idei społecznych, to znaczy no właśnie w sektorze publicznym w Krakowskim Biurze Festiwalowym. I właśnie zajmujesz się teraz kosmosem, tym zrównoważonym projektowaniem i jak to było u ciebie? To jest trudne pytanie, bo to jest pytanie, co tak właściwie robię i dlaczego to robię i skąd to się wzięło. I jest to na pewno jakaś historia, która była pisana przez nawet można powiedzieć ostatnią dekadę. Pracuję w zawodzie projektanta interakcji, projektanta interfejsu czy projektanta produktów cyfrowych już ponad 10 lat. I tak jak wspomniałeś, między innymi w studiu Edisonda. Pracowałem też właśnie, najczęściej lubię pracować nad nowymi technologiami, blisko innowacji, trudnej innowacji, bo bardzo często widzę, że właśnie głównym zadaniem projektantek i projektantów dzisiaj, jeżeli chodzi o projektowanie produktów cyfrowych, jest snucie jakiejś opowieści, budowanie nowego modelu konceptualnego, jakiejś narracji wokół tych wszystkich nowinek, które się pojawiają na horyzoncie. I chociażby jak tutaj przyszliśmy do Centrum Technologii Kosmicznej i przechadzaliśmy się po pomieszczeniach, widzieliśmy naprawdę coś, co można nazwać takim sci-porn, wiecie, że elementy składają się, tutaj widać, że ta myśl pracuje i tak dalej. Teraz jak te osiągnięcia, które tutaj w tym zaciszu tego budynku gdzieś się pojawiają, mogą być powszechnie używane i powszechnie wykorzystywane. To widzę jako wyzwanie dla projektantów. To jest coś, w czym się mocno realizuję. Wcześniej pracując ze sztuczną inteligencją nad projektem Laser AI, gdzie budowaliśmy system do automatyzacji przeglądów systematycznych w literaturze naukowej. I to dokładnie była taka praca, gdzie mogliśmy namacalnie pracować ze sztuczną inteligencją, poznać jej możliwości, ale też ograniczenia. Dzisiaj zawodowo zajmuję się wdrażaniem rozwiązań prywatnościowych na blockchainie, czyli czymś, co też uchodzi za jedną z takich innowacji, które mają zrewolucjonizować sposób, w jaki dzisiaj funkcjonuje, działa internet, ale też można powiedzieć szeroko pojmowany system ekonomiczny, w którym dzisiaj funkcjonujemy. Te nowinki zawsze w jakiś sposób wymagają określenia pewnych narracji i właśnie w tym słowie narracja pojawia się ten zwrot do aktywizmu projektowego, w którym też staram się w jakiś sposób realizować. Tu już niestety musimy sięgać po filozofię. Albo stety. Albo stety, może być. No to kochani. 2007 rok. Mark Fisher, taki pisarz, bloger, którego bardzo cenię. 2007 rok, 2008 rok, tak jak pamiętacie, to był pierwszy kryzys finansowy i to też taki znamienity punkt w rozwoju cywilizacji, czy w historii najnowszej, no bo mamy 2007 rok, Steve Jobs, premiera pierwszego iPhone'a, urządzenia, które zmienia właśnie model mentalny, model konceptualny do tego, jak podchodzimy dzisiaj do komputerów osobistych. 2007 rok to jest Satoshi Nakamoto ze swoim bitcoinowym white paperem, bo nie podoba mu się to, jak funkcjonuje obecny system i
dużo nieufności w niego pokłada, dlatego widzi, że możemy budować alternatywny system na zupełnie innych założeniach, fundamentach matematycznych, na szeroko pojmowanej kryptografii. No i mamy 2008 rok, 2009, teraz dokładnie nie pamiętam. Mark Fisher pisze książkę o realizmie kapitalistycznym, w którym na jednym z pierwszych stron zadaje pytanie, co jeżeli współczesna młodzież, młodzi ludzie nie będą w stanie korzystać ze swojej wyobraźni, wymyślić coś nowego. Mark Fisher powołuje się tutaj na stwierdzenia Frederica Jamesona, czy też Sławoja Žižka, którzy często mówią, czy my jesteśmy w stanie wyobrazić sobie koniec kapitalizmu, bo jednak łatwiej nam jest wyobrazić sobie koniec świata. No i to jest właśnie ta narracja. To, że łatwiej jest nam dzisiaj robić filmy apokaliptyczne, o tym, że świat się skończył i na nim jakoś budujemy na gruzach nowe społeczeństwo i z tych motywów znajdziecie mnóstwo, zamiast w jakiś sposób próbować przemyśleć obecny system i jak w nim funkcjonujemy. I od Mark Fisher, pamiętam, był takim momentem, kiedy czy realizm kapitalistyczny Fischera był takim momentem, który mnie wybił z percepcyjnej rutyny i kiedy z jednej strony jako projektant, to jest ten drugi odłam, do którego zaraz nawiążę, wybił mnie z takiego, jako filozof bardzo lubię siedzieć w książkach, czytać teksty, które są wymagające, bo one w jakiś sposób poruszają wyobraźnię, ale można się w tym zatracić. Mam kolegów, którzy są w tej chwili zatraceni w poszukiwaniu jakiejś definicji Boga w XVII wieku i tak dalej, bo widzą w tym genezy polskiego mesjanizmu i to można w tym się zatracić, ale brakowało mi tego aspektu praktycznego i to jest właśnie Mark Fisher, który powiedział, mamy kryzys wyobraźni. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Kryzys wyobraźni, który polega na tym, że my wciąż opowiadamy te same historie. Trudno jest nam wymyślić coś nowego, wymyślić nowy system wartości. Trudno jest nam uciec od obecnego porządku świata. Mamy kolejny remake teraz bardzo niestety disowanej Królewny Śnieżki. Mieliśmy już remake Lion Kinga. Wszystko działa na takiej hauntologii, jak to się mówi, czy też nostalgii. Ale gdzie jest to nowe? I teraz w kontekście mówienia o przyszłości my musimy myśleć o nowym, o tym takim radykalnym nowym. No i tu sięgamy po projektowanie, bo projektowanie niesie ze sobą obietnicę właśnie wyobrażania czegoś nowego. Znowu, teraz bardziej wchodząc w buty teoretyka projektowania, mówimy o designie i o projektowaniu, prawda? I to są dla nas bardzo często słowa jednoznaczne. Mogę powiedzieć, że jestem designerem, mogę powiedzieć, że jestem projektantem, mniej więcej będziecie wiedzieć, czym się zajmuję. Natomiast jeżeli spojrzymy na źródło słów, no to jest to, co filozofowie niestety robią, grzebią w słowach, żeby zrozumieć ich znaczenie. Kiedy mówimy o design, to mamy coś takiego jak oznaczanie, czyli czy też źródło słów mówi, jedna z interpretacji, że to jest wyciąganie rzeczy na światło dzienne, oddawanie ofiar Bogom, trochę na tej zasadzie, że my nadajemy znaczenie rzeczom, nowym rzeczom. I teraz w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji czy o blockchainie, możemy wejść w pewne niuanse technologiczne, a tak naprawdę ludzie za bardzo nie wiedzą, po co z tego korzystać i jak z tego korzystać, póki ktoś nie opowie, nie nada znaczenia. A znaczenie w dużej mierze jest przeżywane, stąd ten cały user experience design, gdzie chodzi nam o to, żeby użytkownik w jakiś sposób przeżył interakcję i przez to zrozumiał i zbudował sobie znaczenie tego, z czym mamy do czynienia. Z drugiej strony mamy projektowanie. I tutaj to takie projektowanie to jest to w polskim funkcjonujące, sięgające gdzieś tam do źródła słowa z niemieckiej, można powiedzieć, literatury, gdzie idzie właśnie o takie wychylenie w przyszłość. Umiejętność wyobrażenia sobie innego stanu rzeczy, posiadania pewnej wizji po to, żeby ją w jakiś sposób zrealizować. I teraz bardzo często jak mówimy o wizji, to myślimy o tęgich głowach, wybitnych jednostkach, ale nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że jeżeli dzisiaj rano wychodzicie chociażby na ulicę, na swój chodnik i chodnik wam się nie podoba, bo jest krzywy albo niepozamiatany i macie wizję tego, że mógłby być czysty i posprzątany, to już jest to wychylanie się w przyszłość. I teraz w zależności od tego, jaki problem weźmiemy na stół, od tego zaczyna się proces projektowy. Jak zmienić, jak przyjść od punktu A do punktu B, czyli mamy pewną wizję, mamy pewien stan zastany i jak przeprowadzić proces projektowy, żeby tą wizję zrealizować właśnie w zrównoważony sposób, w sposób regeneratywny,
albo w jakikolwiek inny, który nam przyjdzie do głowy, w zależności od tego, jaki system wartości wyznajemy. Dobra, wygadałem się. Sorry. Jak tak mówiłeś o tych, no, wybiegamy w przyszłość i różnych Tak. sposobach odnajdywania różnych metod użycia. Jakiś, to mi się przypomniało słówko z twoich zajęć, afordancja. To było to, prawda? I jeszcze a propos narracji, to muszę wspomnieć, że ponieważ użyłeś słowa Centrum Technologii Kosmicznych, muszę jako kreator narracji tutaj wydziałowej, muszę powiedzieć, że jesteśmy już Wydziałem Technologii Kosmicznych i to jest też okazja, ten podcast, żeby o tym powiedzieć, więc liczymy, że ta narracja się będzie powoli przebijać. I jeszcze miałem takie skojarzenie, jak mówiłeś o tym, że ludzie nie wiedzą do końca, jak wykorzystywać te nowe technologie, które się pojawiają, że jako projektant też jesteś takim trochę facylitatorem tego procesu raz, żeby przeprowadzić ludzi przez to, co mogą wymyślić nowego, ale też niekoniecznie wymyślić nowego, tylko jak użyć starego w inny sposób. Dokładnie tak. I wybiegając w przyszłość trochę będziemy o tym rozmawiać a propos technologii kosmicznych, jak je można wykorzystać. I sorry, no. Mówiłeś też o zrównoważonym rozwoju. Chciałam zapytać, jak jako projektant rozumiesz zrównoważony rozwój i co dla ciebie znaczy? To jest bardzo dobre pytanie i teraz bo wiecie, jako osoba, która zajmuje się albo zajmowała się zrównoważonym rozwojem przez jakiś czas, mam świadomość tego, że dzisiaj to słowo jest odmieniane przez wiele przypadków w wielu różnych kontekstach. Szanuję, znam, ale widzimy już to od 10 lat, a ostatnio gdzieś czytałem artykuł, że nic z tego niestety nie będzie, bo się 3% chyba. nie wyrabiamy się. Więc w związku z tym znamy też to nawet z naszej psychologii, funkcjonowania i działania. Jak widzimy, że jakieś zadanie raczej nam się nie uda, bo mamy blisko deadline i mało rzeczy zrobionych, no to po co inwestować więcej w siebie, żeby to jest niestety smutną konkluzją. Zresztą my sami widzicie, co w tej chwili dzieje się na świecie i mamy mocną rekonfigurację sił, tego jak rzeczywistość funkcjonuje, zmianę paradygmatów. My słyszymy tylko o pewnych sygnałach, które gdzieś tam dokonują się na górze, ale prędzej czy później dotknie też to każdej i każdego z nas. Co z tym zrównoważonym rozwojem? Tu siłą rzeczy trzeba sięgnąć przynajmniej w moim odczuciu, do takiego zagadnienia jak zasób, czy środek produkcji. I w zrównoważonym rozwoju chodzi o to, że ilekroć my wchodzimy w jakikolwiek proces produkcyjny, to jasne, wytwarzamy pewną rzecz, nową rzecz, ale jakimś kosztem. I w zrównoważonym rozwoju generalnie chodzi o to, żeby to, co uda nam się wytworzyć, pewną nową wartość w świecie, wprowadzić tą wartość, ale również zredukować koszt jej wprowadzenia, tak, żeby wyjść na zero. Stąd mamy tą równowagę. I jeżeli myślimy takim klasycznym paradygmatem ekonomicznym, gdzie tym głównym zasobem jest pieniądz, no to widzimy, że to nie do końca działa. Staramy się w jakiś sposób przeliczyć każde nasze działanie na wartość monetarną, potem, żeby pokazać rachunek zysków i strat i pokazać, wyszliśmy w miarę na zero, rozwój jest zrównoważony. Niemniej idzie o to, że kiedy myślimy o rozwoju zrównoważonym, sięgamy również do tak zwanych innych form kapitału, tego, żeby to są pewne paradygmaty, trendy, które ostatnio pojawiają się w takich właśnie nieklasycznej myśli ekonomicznej, tak bym to ujął, gdzie nie tylko pieniądz zaczyna być tym podstawowym zasobem, kapitałem, środkiem produkcji, ale również zaczynają dostrzegać inne formy kapitału, takie jak chociażby żywy kapitał, czy kapitał doświadczenia, kapitał intelektualny i tak dalej. I teraz, jeżeli mamy rozbudowany ten szersze spektrum kapitałów, jesteśmy w stanie lepiej działać na tym poziomie zrównoważonego rozwoju. Tu odjąć trochę z kapitału intelektualnego, kosztem kapitału intelektualnego wyprowadzić jakąś wartość w innym miejscu, w innym kapitale, w innej sytuacji. No i zaczyna to w jakiś sposób tworzyć pewną siatkę powiązań, ale dążymy do pewnego ekwilibrium, do tego, żeby to było wyrównane. Przy czym, i tutaj wychodzę, i to jest może mój jaki bold statement, dzisiaj to jest niewystarczające. W zrównoważony rozwój mogliśmy się bawić 20 lat temu, czy 25 lat temu. Po ostatnich skokach rozwojowych i tego, jak ładnie nam się rozpędził kapitalizm wraz z produkcją i pewną ekstrakcją zasobów z planety Ziemi. Dzisiaj musimy przestawić trochę
nasz tryb myślenia i działania bardziej w kierunku czegoś, co jest też nazywane praktyką regeneratywną, czy projektowaniem regeneratywnym, czy produkcją regeneratywną, która, jeżeli trzymamy się tego modelu, który przed chwilą przedstawiłem, w dużym uproszczeniu dotyczy tego, żebyśmy w jak największy sposób niwelowali koszty, a nawet w jakiś sposób starali się nasze działanie, czy nasza praca projektantek, projektantów, producentów miałaby polegać na tym, żeby właśnie naprawiać, próbować te koszty z przeszłości przerobić na wartość dodaną w całym procesie projektowym. Tu się jeszcze pojawia taka szkoła jeszcze rezylientnego projektowania, które znowu, kiedy mamy proces zrównoważony, w sytuacji, kiedy pojawia się kryzys, a tych kryzysów możemy spodziewać się więcej. Jeden z 2019 roku, kiedy mówię tu o COVID-zie, był pierwszym takim kryzysem, który pokazał, jak mniej lub bardziej rezylientne, czyli odporne są nasze systemy, w których funkcjonujemy. Wyszło jak wyszło. Udało się nam dużo rzeczy podtrzymać, nowe rzeczy wypracować. Nowe paradygmaty pracy, o których dawno już zapomnieliśmy, które stały się nową normalnością. Ale są pewne kwestie, niestety żyjemy w rzeczywistości, w której ta rzeczywistość kryzysu może stać się pewną codziennością i pytanie, czy zrównoważone projektowanie jest na tyle stabilne, żeby zapewniło nam porządek, zapewniło nam, no właśnie, równowagę i jednak w jakiś sposób rozwój, bo mówimy o rozwoju. I to jest ostatnia rzecz w tym wątku. Pytanie, czy rozwój to tylko wzrost? Czy chodzi nam o to, żebyśmy szli w tym kierunku? Są oczywiście jakieś tendencje degrowthowe, czyli dezwzrostowe. One trochę inaczej znowu myślą o całych procesach. Natomiast rozwój to nie tylko wzrost, mówiąc krótko. Możemy też myśleć o rozwijaniu czegoś w bardziej inny, jakościowy sposób. Zwłaszcza jeżeli przyjmiemy mniej policzalną wartość, którą będziemy się posługiwać. Właśnie myślałem, że będziemy musieli porozmawiać o wzroście, ale chyba żeby pominąć ten wątek na rzecz regeneratywności. W sensie, że to brzmi jak coś odświeżającego i takiego, coś, o czym rzadko się mówi. Jak wcześniej przed rozmową rozmawialiśmy akurat z Laurą o Samsungach i że jej Samsung co 2 lata się psuje, a mój iPhone ostatnio wytrzymał 10 lat, co nie znaczy, że ten kolejny wytrzyma tyle. Ale to w skali mikro, a propos rezyliencji, to jest sztucznie wręcz zaniżana. W sensie, że ta odporność tych sprzętów w skali mikro jest tak robiona, że... No mamy niestety, widać jakościowe wykonanie sprzętu technologicznego, elektronicznego, szeroko pojmowanych. Nie ukrywam, to nie o to chodzi, że jestem jakimś fanboyem, próbowałem wielu rzeczy, ale rzeczywiście to też jest takie bardziej osobiste, dowód anegdotyczny bardziej niż coś, co jakoś mocno rekomenduję, ale jeżeli na przykład myślicie o telefonie dla osoby starszej, to zamiast bawić się w te takie właśnie dziwne urządzenia z dużymi przyciskami, dobrze skonfigurowany iPhone jest zdecydowanie bardziej wytrwały, bardziej przyjazny, bo to nie da się ukryć, są bardzo dobrze zaprojektowane urządzenia. Tam ta ergonomia jest na najwyższym poziomie, oczywiście pewnym kosztem, ale tu się z tobą zgodzę. Jest to sprzęt, który wymienia się rzadko. Ja, tak jak Golfa, iPhone'a, do zajeżdżenia mam. Nie zapłacili nam za to. Że mnie to było. jest oczywiście Żeby w nie duchu było, szukania oczywiście. różnych zastosowań Tak. istniejących technologii zamiast wymyślenia technologii, Oczywiście, że które mają tak. służyć tylko osobom Tylko seniorem. problem z iPhone'em jest trochę taki, że rzeczywiście jest w kontekście właśnie paradygmatu regeneratywnego, czy też zrównoważonego wciąż, ten etos naprawiania, czy upgrade'owania. No i tutaj iPhone ma to zablokowane. To jak kupujesz coś raz, to się musisz przywiązać do tego długo, a potem jednak wymienić. Nie ma tak, że sobie sam to naprawisz, upgrade'ujesz, podciągniesz pod najnowsze standardy. Pan Tim Cook. Nie. Ale nie, to w końcu... Wytkiewek. Zobaczymy. Spoko. Ale od razu pomyślałem o tym. Jak to się nazywa? Postarzanie produktów? Czy coś? Są tak, a to też... To jest ewidentnie. Też zapomniałem. I też jak się nazywa ten proces w produkcji? Ja ostatnio siedzę głównie właśnie w żywnościówce. Wiem. O to, że zmniejszają opakowanie? Dokładnie, że teraz już nie kupisz 2 litrów coli na święta, tylko kupisz litr 75. Inflacja jakaś. Deflacja, czy coś tam. Tak.
Coś tak. No i znowu, jedziesz na pewnej narracji, że musisz mieć Coca-Colę na święta, żeby rodzina żyła w zgodzie i przeżywała świąteczne, ale Mhm. jest to mniejsze, Tak. malutkie. Ostatnio w pokoju doktoranckim uświadomiłem koleżankom, koledze, że to nie jest 1 litr, tylko 0,85 coli. Tak, No, to się dzieje na naszych oczach. optycznie tego nie widać tak do końca, A a butelka jest bardzo podobna. tak, Tak. tak jest zaprojektowana specjalnie. Tak, była taka sama. To może przejdźmy teraz bardziej do wyzwań związanych z eksploracją kosmosu, skoro jesteśmy na Wydziale Technologii Kosmicznych, i powiązaniem z równoważonym rozwojem. I jakie tutaj wyzwania widzisz i jak design może im sprostać? To jest ważne, ale też trudne pytanie. Przede wszystkim pojawia się pytanie, po co eksplorować kosmos. I tutaj raczej wyjdę z pozycji typowego trekisty. Space is the final frontier. I to jest właściwie podstawowy cel życia ludzkości, żeby eksplorować kosmos. Tutaj gdzieś w tym odmęcie nicości ta mała niebieska kulka jest punktem wyjścia do tego, żeby poznawać tę nieskończoność. I to jest takie, można powiedzieć znowu, wybaczcie, ale ten ruch kantowski, prawda? Prawo moralne we mnie, niebo gwiaździste nade mną. I tu ten ogrom, który mnie przytłacza, a jednak ta wola, która pozwala mi cieszyć się tym i podążać w tym kierunku. Więc dla mnie, tak jak mówię, dla typowego trekisty, bo jestem ogromnym fanem Star Treka, to jest to jednak ta ciągła eksploracja, szukanie właśnie nowego. Stąd może wylądowałem w zawodzie projektanta z pracy z wyobraźnią, żeby próbować gdzieś z tym podziałać. Pojawia się często wątek planety B i znamy, że dzisiaj jest to uwielbiany, zwłaszcza przez 1 czy 3% ludzkości, wątek planety B. Zacznijmy wszystko od nowa, zróbmy sobie, tak jak w latach, tak jak w XVI czy w XV wieku, nowy dziki zachód z kosmosu, zacznijmy tam od nowa, zbudujmy sobie demokrację bez żadnych takich, powiedziałbym, obciążenia przeszłości. Znowu, pamiętajmy o tym, że jak pierwsi kolonizatorzy przyjeżdżali do Ameryki Północnej, to się mówiło o wielkim frontier, tym wielkim otwarciu, tej przestrzeni, która daje nam nieskończone możliwości eksplorowania, zaczynania rzeczy od nowa. Więc to jest ta obietnica właśnie w jakiegoś początku od nowa, rozpoczęcia od zera. Też w tym widzę. Oczywiście pojawia się też wątek pozyskiwania zasobów, które wynika z eksploracji kosmosu. Z tego, że jednak naturalną siłą rzeczy zasoby na planecie Ziemia są skończone. Mówi to osoba ze Śląska i wiem, że kiedyś ten węgiel, pomimo tego, że zapewnia nam jakąś niezależność energetyczną, jest zasobem skończonym, nie możemy na tym budować długofalowej strategii. Natomiast dla mnie jest to przede wszystkim ciekawość. I teraz ta ciekawość, która napędza nas w wielu różnych wymiarach, właśnie też między innymi projektowym, bo w tym widzę właśnie taki gest, ruch tej takiej inżynieryjnej woli spełniania siebie w zawodzie, w szukaniu trudnych problemów, bo kosmos jest trudną przestrzenią, w dużej mierze dlatego, że pozostaje jeszcze mocno nierozpoznany, ale takie osiągnięcie jak zdjęcia czarnej dziury jest czymś, co jak widzicie, podbudowują całą ludzkość. Spójrzcie, spojrzeliśmy w oko czegoś, czego de facto nie widać, bo pochłania w jakiś sposób światło. Tutaj na przykład, jeżeli pytamy o projektowanie spekulatywne, co też dosyć ciekawe, jak znamy film Nolana Interstellar, to tam ta reprezentacja czy wizualizacja czarnej dziury jest oczywiście pewną wizją artystyczną, ale zbudowaną na wynikach badań. Tak to powinno wyglądać mniej więcej, gdyby ktoś nas na to spojrzał gołym okiem. I jak się później okazuje, mamy to pierwsze zdjęcie czarnej dziury. Ona rzeczywiście wygląda, jest trochę czymś dosyć podobnym, chociaż czy jest to zdjęcie, no to wiemy, że to jest interpretacja danych odpowiednio zwizualizowanych. Więc tak, na pewno kosmos jest tym triggerem, bym tak powiedział, który napędza naszą wynalazczość do działania. Jest też trudnym obszarem i też w jakiś sposób modnym, bo wiemy dobrze, że z jednej strony to już chyba nawet duże sieciówki sklepowe
Nie kupujecie sobie koszulki NASA w dedykowanym sklepie NASA, tylko w co drugim sklepie albo na nowym kleparzu też znajdziecie odpowiednią koszulkę NASA czy naszywkę, bo jednak ludzi w jakiś sposób kosmos kręci. To niebo gwiaździste cały czas nad nami. Mamy też oczywiście zagrywki celebryckie, to co ostatnio chyba Jeff Bezos zrobił z ekipą dziewcząt. Już tak- Katy Perry. Wszyscy chyba Katy Perry tak jak tylko kojarzą. Fellaini. No właśnie, Katy Perry i Fellaini. Jednak dokładnie To tak. jest- Więc mamy to takie zagranie, że to się da, to już jest w naszym zasięgu. I teraz pytasz mnie o projektowanie zrównoważone i jak my do tego podeszliśmy między innymi w Habitacie Wesoła. My troszkę się odcięliśmy od tego punktu, czy od tego myślenia jako o planecie B, jako w jakiś sposób o ucieczce, ale przede wszystkim myśleliśmy o kosmosie jako o rzeczywistości czy przestrzeni ograniczonych zasobów. I założyliśmy, że za chwilę my na Ziemi, już nawet w tej chwili, zaczynamy żyć w rzeczywistości ograniczonych zasobów z dosyć wzrastającym przyrostem naturalnym. Zaczyna nam brakować miejsca, zaczyna nam brakować surowców do tego, żeby ludziom dostarczyć jakościowego sposobu życia na naszej planecie. Trochę sami to sobie zrobiliśmy, było trochę strzałów w kolano, pora najwyższy czas, żeby coś zrobić z tym, ale coś może się uda. Natomiast to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to kosmos jako wyzwanie wielopokoleniowe. Kiedyś z kolegą przy piwie mieliśmy o tym dyskusję, bo ja jako znowu trekista bardzo broniłem stanowiska, że tak, eksploracje kosmiczne są potrzebne, są ważne. Przy czym ja zakładam, mnie się tego nie uda. Wątpię, że moim synkom to się uda. Natomiast myślę, że może ich wnukom, komuś dalej w przyszłości jest to jak najbardziej w ich zasięgu, tylko już teraz musimy się wziąć do roboty. To nie jest tak, że to jest kwestia do rozwiązania w ciągu jednego pokolenia, ale jest to znowu dziejowe, wielopokoleniowe zadanie podróży w kosmos. Tutaj sięgam znowu, mam jakieś tam podbudowanie filozoficzne pod to, ale to jest tak zwany Sokrates z Petersburga, Nikolaj Fiodorow, twórca rosyjskiego kosmizmu, czy radzieckiego kosmizmu, później na tym zbudowanego. Bo jak spojrzycie na wyścig kosmiczny pomiędzy stroną amerykańską i stroną radziecką, to ta strona radziecka była mocno ugruntowana na takim właśnie kosmistycznym paradygmacie zbudowanym przez Nikolaja Fiodorowa, którego największym, najważniejszym paradygmatem było to, żeby wskrzesić wszystkich ludzi, pokonać śmierć. To jest nasz podstawowy cel. On to nawet nazywa jakimś wspólny czyn, że naszym zadaniem jako ludzkości jest sprawić, żeby ludzie przestali umierać. Tylko to oczywiście zaczyna generować kolejny problem. Jak ludzie przestaną umierać, to zabraknie na nich miejsca. Więc naturalną konsekwencją takiego myślenia jest to, że my musimy iść dalej w kosmos. To oczywiście później mniej lub bardziej, dlaczego o tym mówię, bo to brzmi dosyć mistycznie i sam Fiodorow często za mistyka był postrzegany, ale miał ogromny wpływ na takich pisarzy chociażby jak Tolstoj, ale miał też przede wszystkim wpływ na młodych naukowców, którzy później stali za sukcesami jednak tej strony radzieckiej wysyłania pierwszych żywych stworzeń, psa, czy też później kosmonauty Gagarina na orbitę ziemską, co było ogromnym przerażeniem. Po drugiej stronie wtedy pierwsze telefony do Stanleya Kubricka już poszły, że trzeba plan B szykować. Zresztą teraz znowu Apple. Na Apple TV chyba jest taki Właśnie serial. miałem się o to pytać. For All Mankind. Jeju, ja zasypiałem przez ten pierwszy odcinek, mówię, ja nie mam po raz kolejny oglądać filmu, w którym nie występuje Tom Hanks, a tu nagle ten bach. Wkręciłem się od razu, jak 3 sezony przebinżowałem, poszło. Wiemy. Ambasadorzy Apple'a musimy, ale to jest też dobry wątek, bo ja właśnie miałem cię Tak. spytać w takim kontekście, że tam jest super pokazane to, co jest w Star Treku na przykład. Ta fascynacja tą przestrzenią i tym w ogóle, no jakie to jest raz wspaniałe, jakie korzyści przynosi, ale też to, co mi się tam podoba, to jest to, jak pokazane jest, jak wielkie zagrożenie to jest dla tych ludzi, którzy tam są. Że tam po prostu raz na sezon wydarza się jakaś, nie spoilując, wielka tragedia w tej przestrzeni kosmicznej i że my jesteśmy tam po prostu, ci koloniści,
spoiler na Marsie, no tam są po prostu pyłkiem na tym. Ale to jest Marsie. właśnie świetnie pogadane. To jest inżynieryjna awangarda, to jest, wiecie, Marie Curie-Skłodowska, dzięki której mamy mnóstwo osiągnięć naukowych, ale ona poświęciła na to swoje zdrowie i później życie. Jest wielu naukowców, którzy byli tak pochłonięci swoim, no właśnie, dokładaniem się do tego humankind, tej ludzkości, tego klocka, że są w stanie poświęcić na to swoje życie. Czy to jest nie miejsce i czas, czy to jest godne szacunku, oczywiście, że to jest godne szacunku, ale wiemy, o czym mówimy. Czy warto, czy nie warto? Czy jednak może warto prowadzić proste życie, skupić się na tym, gdzie tam gwiazdy, gdzie tam kosmos? Skupmy się na życiu jako takim, przeżywajmy je jak tylko możemy, póki jeszcze można w jakiś sposób. To wszystko zależy od pewnych osobistych uwarunkowań, osobistego systemu wartości, ale znowu mówię trochę bardziej jako aktywista, którego ciągnie do robienia rzeczy z innymi, rzeczy, które nie do końca może przynoszą, których rezultatu nie doświadczę, bo nie zdążę, bo może mnie gdzieś tam kiedyś zabraknąć, bo to są rzeczy, które przerastają mnie jako jednostkę w ograniczonym czasie życia tutaj na Ziemi. Bo te zagrożenia właśnie mają taki wymiar, o których mówisz, że ktoś się podejmuje ryzyka wielkiego, udaje mu się, nie udaje mu się i to jest ze szkodą dla jego zdrowia, powiedzmy, jako astronauty, ale też akurat w serialu tego tak dużo nie ma. Tam właśnie jest bardziej ta skala jednostki, ale w skali takiej, wiesz, makro, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój w kosmosie, to tutaj oczywiście chciałbym poruszyć temat kosmicznych śmieci i tego, że też ile tego my w tą przestrzeń kosmiczną wysyłamy. W tej chwili na Ziemi mamy, powiedzmy, już dosyć tą Ziemię zaśmieconą, no i teraz zabieramy się trochę za tą eksplorację kosmosu. Oczywiście monitorując, w jakim stopniu ona jest zanieczyszczona, ta orbita okołoziemska, no ale jednak tego jest coraz więcej. I zatrucie przy każdym starcie, które emituje tam rakieta, wiadomo, one jest coraz mniejsze z roku na rok, coraz lepiej nie wiem, czy tam jakieś filtry filtrują te emisje ze startu rakiet, ale z roku na rok jest coraz lepiej. Ale jak to widzisz? W sensie, że bilans korzyści i strat. Eksploracja, a to jakie koszty środowiskowe ponosimy i też jako ludzie żyjąc na Ziemi i też może obawiając się tego, że nie wiem, ostatnia chyba była taka akcja, że się spaliła jeden z satelitów, chyba SpaceX, gdzieś tutaj nad Polską, czy tam jakiś zrzut paliwa chyba był? Zrzut paliwa i część silnika chyba spadła. No właśnie, to trochę brzmi, no nie wiem, co jakby kogoś tam to... Czyli tutaj znowu będę się troszkę wychylał ze swoimi osobistymi poglądami. Mile widziane. Wiecie, to też było w jakiś sposób celem Habitatu Wesoła, to ze względu na to, że byliśmy tutaj wiem, że też macie na Wydziale Technologii Kosmicznych Habitat, jako takie, jak dosłownie definiujemy habitat, czyli to takie miejsce do życia, przestrzeń, która imituje pewne warunki funkcjonowania w zależności od tego, gdzie się znajdujemy. My w Habitacie Wesoła i tutaj testujecie najnowsze rozwiązania technologiczne, wynalazki, sprawdzanie tego, jak to funkcjonuje, jak to działa. Natomiast my w Habitacie Wesoła, ze względu na to, że w dużej mierze powstawał i był konstruowany przez, ogólnie rzecz ujmując, humanistów, bardziej skierowaliśmy się w stronę myślenia o kulturze kosmicznej. Co to jest kultura kosmiczna? Jaki system wartości powinien nam przyświecać? I znowu myśląc, pracując z wartościami, pracując z systemami społecznymi, pracując z alternatywnymi ekonomiami, zastanawiamy się, które z nich mogłyby mieć rację bytu na jakichś, powiedziałbym, innych planetach, ale po to, żeby wykorzystać ten gest do przemyśliwania różnych scenariuszy, ale później jednak wylądować u siebie i zastanowić się, jak teraz to możemy wdrożyć już teraz tutaj u nas. I teraz dla mnie to są kluczowe kwestie, znowu trochę jako projektanta, trochę jako filozofa, żeby rzeczywiście opracować pewien mindset, światopogląd odnośnie tego, po co nam podróże kosmiczne.
I nie ukrywam, nie do końca podoba mi się mindset osób, które teraz wysyłają rakiety, czy już tutaj wspomniany Jeff Bezos, czy Elon Musk, po to, żeby zrealizować swoje cele gdzieś tam pewnego wyścigu, jak to one określają i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze do przepracowania jest jeszcze wiele kwestii związanych właśnie z myśleniem, wartościami, myśleniem, odpowiedzią na co właściwie nam te podróże kosmiczne, ale zdaję sobie z tego również sprawę, że gdybyśmy mieli dobrze umotywowaną historię i to jest ten wątek, o którym teraz nawiążę, jeżeli chodzi o kosmiczne śmieci, jednak ten postęp w jakiś sposób jest potrzebny i zdaję sobie z tego sprawę, że jak wysyłamy rakietę w przestrzeń kosmiczną, tutaj też wspominaliście najmniejsza satelita, tak? Hype została też wysłana. I to był rezultat pracy ludzi, którzy musieli zainwestować swój czas, swój wysiłek. Dzięki temu zyskali mnóstwo wiedzy, informacji, ale przede wszystkim też doświadczenia. To ich w jakiś sposób zbudowało, to w jakiś sposób sprawiło, że są gotowi podjąć kolejne trudne wyzwania i tego typu rozwój mnie interesuje. Rzeczywiście jego kulminacją jest wysłanie rzeczy w przestrzeń kosmiczną i jak najbardziej. Czemu nie? Możemy znowu wyliczyć rachunek zysków i strat i od czasu do czasu tą planetę wysłać, rakietę wysłać. No ale wysyłanie 7 czy 8 celebrytek po to, żeby sobie polepszyć PR i pokazać, że ma się większe cojones niż mój kolega, który pracuje teraz w rządzie, tak to trochę ja przynajmniej PR-owo rozgrywam. Może gdzieś z tyłu jest jakiś plan, którego niestety nie dostrzegam, albo właśnie tak dostrzegam, że bardzo chciałbym go przekreślić. Te śmieci kosmiczne, tutaj przyznam szczerze, osobiście nie znam skali, ale to jest generalnie proces, próba ich odzyskiwania. Inaczej, mamy świadomość tego, że musimy w jakiś sposób odzyskiwać te zasoby i surowce, tak mi się przynajmniej wydaje, ale z rozmów z ludźmi z waszego wydziału, między innymi wiem, że ten problem pod tym kątem jest rozpatrywany, bo teraz znowu moje naiwne rozumienie, tutaj proszę mnie poprawcie, jeżeli się mylę, my nie wysyłamy rzeczy z plastiku, tylko to jednak są w jakiś sposób cenne, trudne, spalają się surowce, rzeczywiście. które dokładnie, Nie da się ich odzyskać. nie da się ich odzyskać. Znaczy nie, to co tam właściwie? da się odzyskać, ale generalnie z tego, co się orientuję, zasada jest taka, że po 25 latach one wchodzą w atmosferę i się spalają na przykład. Ich po prostu nie ma. No, są wytyczne, Oczywiście. co robić, ale nie jest to jeszcze tak wszystko uregulowane. Nie ma jakiegoś twardego prawodawstwa, że mówi, że jeśli tam nie odzyskasz właśnie tego litu z tej satelity cennego, to no właśnie to jest wszystko jakby przed nami. Rozumiem. No i właśnie, wyzwanie, o którym można myśleć. Mnie się wydaje też, że to zanieczyszczenie to też nie wynika z tego, że czy możemy je zabrać, czy nie. Czy trochę tak, ale z samego faktu, ile tych satelit tam faktycznie teraz funkcjonuje, bo biorąc pod uwagę, że na przykład nasi studenci wysłali, i to nie musi być, to nie tylko agencje kosmiczne wysyłają satelity. Również grupy badawcze. Oczywiście. Więc tych satelit w przestrzeni kosmicznej jest zdecydowanie więcej, niż nam się wszystkim wydaje. Pytanie w sumie, które mógłbym zadać, jest taka książka Mniej znaczy lepiej. I właśnie, czy mniej znaczy lepiej dla ciebie jako projektanta, w takim sensie, że właśnie powinniśmy może wysyłać mniej takich satelit, czy w sensie, wiadomo, trzeba myśleć o tym, żeby jednak minimalizować koszty, ale czy w perspektywie takiej, że jednak wysyłanie ich w takiej ilości pozwala nam na ten postęp taki w skali tam... To jest znowu, sięgamy do rachunku zysków i strat. I to jest, jak niestety w życiu, w pewnym momencie dochodzimy do miejsca, w którym musimy wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje, nawet jeżeli one nie do końca nam się wydadzą moralne. We wspomnianym już wcześniej projekcie, w którym pracowałem ostatnio, czyli Laser AI, gdzie robiliśmy analizę przy użyciu sztucznej inteligencji tekstów naukowych, jednym z takich, czy inaczej, jest najczęściej, można powiedzieć, artykułów, które gdzieś tam czytałem czy przeglądałem, były badania na zwierzętach laboratoryjnych. Jest w tej chwili około 8-9 rodzajów zwierząt, na których najczęściej wykonuje się badania, w tym słynne białe myszki laboratoryjne, ale są też jakieś tam rybki, bodajże też kojarzę jakieś ptaki, nie będę teraz to wchodził w szczegóły, ale mamy teraz to zagadnienie moralne. Czy my możemy ciężarnej myszce odpowiednio
wszczyknąć tyle i tyle nikotyny, żeby osiągnąć z tego pewne wyniki badawcze i w ten sposób uratować taką i taką liczbę populacji. Jest to widać okrutne, jest to taki typowy ten trolley problem, którędy ma przejechać wagonik, bo tutaj i tak kogoś przyjedzie, no i sorry, ale na tym polega życie. Gdzieś koniec końców my tą decyzję moralną w jakiś sposób musimy podjąć i co więcej wziąć za nią odpowiedzialność. Do czego zmierzam? Też w nawiązaniu do tego projektu ja pamiętam, że Unia Europejska, która reguluje wiele kwestii, i to była jedna z takich kwestii, które tutaj dawały się kluczowe, pamiętam, że do 2035 roku miała zostać wycofana w Unii Europejskiej możliwość wykonywania badań na żywych organizmach. Ten punkt, ten deadline, można powiedzieć, służył temu po to, żebyśmy jak najszybciej przepięli się z badań tak zwanych in vivo, czyli na żywych stworzeniach, na badania in silico, czyli na badania na modelach komputerowych, które mogłyby nam przynieść te same rezultaty. Jak teraz spojrzymy znowu na taką konkurencję, która gdzieś się powinna, może nie powinna właśnie się rozgrywać, ale rozgrywa się w rzeczywistości, widzimy, że Chińczycy mogą mieć troszkę inne spojrzenie na to, czym są myszy laboratoryjne i w ten sposób szybciej móc uzyskiwać pewne wyniki badań. Zresztą chińska nauka to też jest bardzo ciekawy aspekt tego, że my żyjemy w anglojęzycznym świecie, ale wciąż bardzo dużo tekstów naukowych publikuje się po chińsku, do których my w tej chwili nie mamy dostępu. No i do czego zmierzam? Łatwiej mi rzeczywiście mówić o organizmach, z którymi miałem mniej lub bardziej styczność, niż kiedy mówię o zanieczyszczaniu przestrzeni kosmicznej, która nadal mimo wszystko ogromnych chęci pozostaje poza moim zasięgiem wyobrażeniowym. Ale tak, jest to pewien rachunek zysków i strat. I to jest to, co sprowadza się do pytania, że my nie tworzymy tylko rozwiązań dla przestrzeni kosmicznej, ale tworząc rozwiązania dla przestrzeni kosmicznej, de facto tworzymy rozwiązania, które da się zaaplikować tutaj na Ziemi. To jest tak jak podobnie z tymi eksperymentami myślowymi dotyczącymi alternatywnych ekonomii, sposobów spędzania wolnego czasu, systemów wartości i tak dalej, jesteśmy w stanie później je zaaplikować w lokalnym ekosystemie i też na tym nam w jakiś sposób zależy. Tak wydaje mi się, że podobnie jest z rozwiązaniami technologicznymi, kosmicznymi. Warto patrzeć w kosmos i tutaj czegoś i szukać rozwiązań dla wyzwań, które tam się pojawiają, ale jednocześnie myśleć o tym, że żyjemy tu i teraz i myśleć o tym, jak jesteśmy w stanie naprawić właśnie obecny stan rzeczy. Zaraz właśnie porozmawiamy o przykładach tego, jak technologie kosmiczne mogą się przysłużyć tam na Ziemi, ale jeszcze chciałem wrócić do tego mniej znaczy lepiej, bo zauważyłem na stronie internetowej grupy roboczej akurat, że ten web design tam jest taki minimalistyczny. Nie wiem, czy ty za niego odpowiadałeś, ale przyszła mi do głowy taka myśl, że właśnie może wychodzisz na przykład jako projektant z takiego przekonania, że jeśli projektujesz minimalistycznie, wykorzystujesz mniej zasobów, to raz zużywasz mniej zasobów, a dwa, rodzi to też mniej jakichś skutków ubocznych, problemów i tak dalej. I czy jakby w tym sensie to, że my robimy tak dużo teraz też w temacie kosmosu i tak dalej, nie powoduje, że tych problemów, skutków ubocznych jest mniej. Właśnie, albo może więcej. To znaczy? Przez to, że właśnie robimy to, nie robimy jednego satelity i wysyłamy go w sposób przemyślany, tylko robimy ich mnóstwo, wysyłamy i patrzymy, jakie będą tego konsekwencje, ale jest to takie dosyć, rozumiesz, że właśnie to jest trochę o tym, że jak nie podejmujesz działania, nie podejmujesz ryzyka, no to potem raz nie pijesz szampana, ale też jeśli się coś nie uda, no to nie mierzysz się z konsekwencjami tego. To jest trudne zagadnienie, bo mówimy tutaj czy parę wątków poruszyłeś i myślę, że ten końcowy o stronie to tym domknę, ale tutaj dla mnie osobiście takim słowem kluczowym jest słowo prototyp. Czyli staramy się prototypować pewne rozwiązania, żeby sprawdzić, czy one w ogóle mają sens zaistnieć. Czy warto się w ogóle porywać na jakąś większą inicjatywę, wykorzystać do tego większą liczbę środków i też ponieść jakieś koszty związane z jej realizacją. Habitat Wesoła był tego typu prototypem, gdzie spróbowaliśmy zawiązać społeczność wokół pewnych problemów, zobaczyć, jakie jest zainteresowanie, co z tego wyniknie, co z tego wyrośnie. No i w tej chwili sam Habitat
czy ten tryb przeszedł z tego trybu organizacyjnego do wypuszczania już jakichś paru projektów, które gdzieś tam się jako side projecty rozwijają w takich mniejszych podzespołach. Powoli, bo to jednak w formie czasu spędzenia wolnego, ale to jednak cały czas myślimy o prototypie. I teraz, jak mówisz o stronie www, to tutaj trend czy nurt, którego jestem ogromnym zwolennikiem i zaraz opowiem wam, jak staramy się go realizować, to coś, co się nazywa low-tech, czyli w jaki sposób low-tech w takim dużym uproszczeniu sprowadza się do tego, w jaki sposób wykorzystać istniejące zasoby programistyczne czy komputacyjne do tego, żeby realizować zadanie chociażby takie jak hostowanie strony www. Bo czym jest strona www? Strona www jest niczym innym jak miejscem w internecie, które o czymś mówi, dostarcza pewnych treści, jest informacją i dopiero ta informacja sprawia, że jakieś działanie zachodzi w rzeczywistości. To, czy ona jest znowu jakaś 3D, czy jakoś kolorowa, to już jest potem aspekt sprzedażowy, ale nieraz po prostu chcesz coś powiedzieć, a niekoniecznie to od razu sprzedawać. I to, co robimy w agrocybernetyce. Agrocybernetyka to jest projekt, za który jestem odpowiedzialny w grupie roboczej. My wykonujemy naszym takim celem, wizją, można powiedzieć, jest próba właśnie powiązania myślenia technologicznego z myśleniem blisko przyrody, natury, ale też w ten taki uprawowy sposób. Taką metaforą to jest sięgnięta z nurtu solarpunkowego od Zacka Mandeville'a stwierdzenie, że technologia, dzisiaj tak jak o niej myślimy, ta w tej matematycznej formie, powinna być na tyle spójna z rzeczywistością czy z naturą. No i niestety w tym miejscu technologia postanowiła odmówić nam posłuszeństwa i fragment naszej rozmowy się po prostu nie nagrał. Ale ponieważ Kuba mówił o bardzo ciekawych rzeczach, postaram się ten fragment zrekonstruować z pamięci. Więc opowiadając o nurcie solarpunku i idei łączenia technologii ze środowiskiem, Kuba przytoczył przykład takiej strony internetowej, którą współtworzył, której serwer znajduje się w słonecznej Barcelonie i jest zasilany wyłącznie panelami słonecznymi, co znacząco ogranicza ślad węglowy działania takiej strony, przynajmniej w pewnym stopniu. Takie rozwiązanie wymagało oczywiście wcześniejszej inwestycji. Raz w panele, dwa w czas i też odpowiednią wiedzę techniczną osób, które zorganizowały tę stronę. I tutaj ja sobie pozwoliłem na własny komentarz właśnie w nawiązaniu do tego powiedzenia mniej znaczy lepiej. To znaczy dopowiedziałem, że mniej znaczy lepiej w momencie, kiedy robiąc mniej mamy więcej czasu i innego rodzaju kapitałów na to, żeby robić to mniej lepiej. Tak jak było w przypadku tej strony. W tym czasie mogło powstać po prostu wiele innych stron. No, powstała jedna, ale właśnie być może lepsza. Następnie Laura zapytała Kubę o znaczenie interdyscyplinarności, która też nie jest bez znaczenia przy właśnie realizacji projektów, które mają być lepsze. Założenie jest trochę takie, dosyć naiwne, ale dla mnie tutaj najpierw się zasadza ta chęć eksploracji i wychodzenia. Znowu sięgając do Kanta, niebo gwiazd jest nade mną, prawo moralne we mnie. Można tak pół żartem, pół serio powiedzieć, że współczesny kryzys moralności polega na tym, że kiedy my żyjemy w miastach, nie możemy patrzeć na gwiazdy. I generalnie początek myśli tego humanizmu, chociażby sięgając po filozofię starożytną Greków, między innymi rozgrywa się w rzeczywistości, gdzie oni mogli równolegle w rzeczywistości, w której też pierwsze kroki stawiała astronomia, czy też astrologia, gdzie oni mogli patrzeć na gwiazdy. I to jest ten, patrzysz w ten ogrom. To jest to, co też robili potem romantycy, kiedy wałkowali zagadnienie wzniosłości, czyli tego ogromu, który cię przytłacza, ale też w jakiś sposób zachwyca. Więc pod tym względem kosmos nawet nie tyle jest, co powinien być dla wszystkich. Rozmowa zeszła też na temat zanieczyszczenia przestrzeni kosmicznej, nie tylko przez satelity, ale również właśnie przez zanieczyszczenie światłem, ponieważ w miastach światło utrudnia dziś obserwację gwiazd, oddzielając nas od tego doświadczenia, które było przecież naturalną częścią życia człowieka przez tysiące lat. Następnie Kuba razem z Laurą podkreślili, że właśnie wyzwanie, jakim jest eksploracja kosmosu, to zadanie interdyscyplinarne, również dlatego, żeby robić to w sposób zrównoważony. Potrzebni są zarówno astronomowie, fizycy, ale też psychologowie czy socjologowie, którzy zadbają
o to wspólnie razem, by lepiej rozumieć to, jak funkcjonujemy w przestrzeni kosmicznej, jak się zachowujemy w niej. To z kolei pozwala opracować po prostu bardziej przemyślane rozwiązania i technologie. W rozmowie wróciliśmy jednak do tego, co kosmos nam daje. Oprócz tego, że sama obecność w nim, czy też na przykład w habitatach, które pozwalają na odbywanie analogowych misji kosmicznych, uświadamia nam, jak bardzo w takiej przestrzeni zasoby mogą być ograniczone, z czym na co dzień na Ziemi nie mamy do czynienia. Ale zapytaliśmy również Kubę o przykład takiej technologii, takiego rozwiązania, które było rozwijane właśnie między innymi w warunkach przestrzeni kosmicznej, które może znaleźć zastosowanie na Ziemi. I tutaj Kuba jako przykład takiego rozwiązania podał hydroponikę. Jest to metoda uprawy roślin w sztucznym środowisku, to znaczy w takim, w którym na przykład poprzez dostarczanie roślinie wody z roztworem potrzebnych minerałów, ta roślina rozwija się również przy pomocy na przykład sztucznego światła i w ten sposób, mimo warunków niesprzyjających, taka roślina może się rozwijać. Tu z kolei zwróciliśmy uwagę na to, przy tym przykładzie, że to jest właśnie doskonały przykład tego, pokazujący to, jak zmiana warunków pozwala na zmianę myślenia i motywuje nas do szukania niestandardowych rozwiązań, które pozostając tylko na Ziemi, być może nigdy byśmy nie odkryli, nie zwrócilibyśmy na nie uwagi. Na zakończenie naszej rozmowy pojawiło się pytanie na temat tego, co dzieje się w krakowskiej aptece designu, czyli przestrzeni w dzielnicy Wesoła, w której odbywają się różnego rodzaju warsztaty i spotkania, w tym związane właśnie z współtworzoną przez Kubę społeczną misję kosmiczną z udziałem mieszkańców tej dzielnicy. Więc właśnie zapytaliśmy Kubę o to, co tam w tej dzielnicy Wesoła i w aptece designu się dzieje. Co robimy w aptece designu? Tak się składa, że robimy tam agrole. Hodujemy grzyby, kombucze. To właśnie w ramach agrocybernetyki. Ale w ramach habitatu też ostatnio mieliśmy ideaton i dotyczył jedzenia przyszłości i myślę, że ten temat jedzenia, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego miast, on gdzieś na Wesołej, w okolicach apteki będzie obecny i też w habitacie będzie funkcjonował, no bo wybaczcie, że znowu sięgam po tą metaforę, ale w Star Treku ten problem jest rozwiązany, bo oni mają możliwość wygenerowania sobie czegokolwiek, tego nawet tego Earl Greya, którego sobie Jean-Luc Picard pije, kiedy tylko chce. I nagle widzimy problem rozwiązania jedzenia jest też tym problemem podróży kosmicznych, z perspektywy Star Treka. Dlatego gdzieś ta żywność tam z tyłu głowy przyświeca. Mieliśmy ideaton habitatowy, w ramach którego kojarzy ten projekt, który powoli będzie się najpewniej, zobaczymy, rozwijał w aptece, który dotyczy nowej kultury jedzenia, przetwarzania jedzenia, suszenia, czyli mówimy o suszeniu, mówimy o kiszonkach. Zresztą gdzieś też mamy przygotowany projekt Laboratorium Przyszłości Jedzenia, czyli też znowu nowych tradycji spożywczych. To gdzieś się przewija. Inną taką dosyć mocną odnogą w ramach habitatu, którą chcemy wypuścić, która może się rozwinie, są właśnie eksperymenty z alternatywną ekonomią. I tutaj, czy to właśnie jakieś zdecentralizowane organizacje autonomiczne, DAO, czy właśnie tego typu, czyli różne formy kapitału, takie bardziej specjalistyczne warsztaty, tutaj koleżanka Marta z tym działa. Tylko znowu, Habitat w dużej mierze jest projektem, był prototypem, a teraz pozostał takim projektem głównie spędzania czasu wolnego. A z tym czasem wolnym jest też najtrudniej. Więc gdzieś te inicjatywy się pojawiają i raczej stopniowo kiełkują i zobaczymy, w jakim kierunku to dalej popłynie. Tylko też wiemy, że Habitat nie jest jedynym projektem, który się wykonuje, który się w tej chwili dokonuje w aptece designu, bo sama apteka designu, i to jest też ciekawe przedsięwzięcie, jest tym laboratorium miejskich innowacji. I sama Wesoła, ja na Wesołej, jeżeli chodzi o Wesołą, to mam bzika dosyć mocnego i to już od dobrych 6 lat.
kiedy pierwszy raz odkryłem tę przestrzeń. Ona coś ma w sobie, coś dziwnego, coś ściąga ludzi. I kiedy dowiedziałem się, że ona w jakiś sposób jest niezagospodarowana, a nawet prosi się o to, żeby coś tam się podziało, to mocno się wkręciłem w ten temat. Pierwszy raz jakieś 6-5 lat temu. Teraz jak KBF przejął tą pałeczkę, bo to jednak jest też trudny obszar do działania. Mówimy o dużym areale z wieloma interesariuszami. Każdy widzi tam inną rzecz do skonstruowania. Teraz jeszcze wchodzi nam projekt masterplanu. Więc znowu, jako takie miejsce, w którym mogą się realizować projektantki i projektanci, zarówno w trudnym miejscu wdrażania innowacji, bo tak jak mówię, jest to taka innowacja, jakby to określić, w prawdziwych warunkach. Co innego się robi warsztaty, a co innego potem to wdrożyć. Sprawić, żeby ludzie przychodzili, brali w tym udział. To się udaje. To z roku na rok widzę, że apteka jest coraz bardziej rozpoznawalna, staje się takim miejscem spotkań, zainteresowania. Już mamy toaletę na Wesołej, to pamiętam był jeden z podstawowych problemów 5 czy 6 lat temu. Teraz problem, który jest na naszym radarze, to jakaś mała gastronomia, bo jak wiemy, gastronomia najbardziej ściąga ludzi do pewnych miejsc. Ale tak, apteka designu jako takie centrum, laboratorium prototypów sprawdza się w moim odczuciu znakomicie. Na sam koniec, co może zrobić taka normalna osoba, człowiek z osiedla, żeby włączyć się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju? Też w temacie tego, co robicie w aptece, powiedziałeś, czy w habitacie i w misji kosmicznej. Czy wydaje mi się, że ja nie potrafię uciec od tego tematu, ale to jest siłą rzeczy po prostu przyjść na jakieś wydarzenie, na jakiś warsztat, odciąć się na chwilę od tej, tak to ładnie ująłeś, przyjść do apteki, żeby mieć mniej informacji, skanalizować to, skupić się tylko na tym, co jest tu i teraz. To, że możemy spotkać się fizycznie w przestrzeni, dużo robi. To jest punkt wejścia. Te tematy, które są tam poruszane, sprawiają, że jakieś słowo padnie. Bardzo często sami wiecie, znacie ze swoich praktyki, nieraz jedno zdanie wystarczy, że nie potraficie o niczym innym myśleć, póki nie zrealizujecie, nie pogłębicie, nie wejdziecie w ten rabbit hole, w króliczą dziurę szukania odpowiedzi na jedno pytanie. Więc warto przyjść, warto posłuchać, to jest pierwszy krok. Coś, co możemy nazwać szeroko edukacją. To, że jakiś problem zostanie zaprezentowany, to próba jego rozwiązania zostanie zaprezentowana. To, co chcemy robić w aptece i to, co jest, wydaje mi się, kluczowe, coś, co się nazywa podejściem partycypacyjnym, poprzez warsztaty partycypacyjne. I to my, jako projektantki i projektanci, to jest nasze zadanie główne. To, że kiedy my organizujemy warsztaty partycypacyjne, na które może przyjść dosłownie każdy, każda osoba może w nich wziąć udział, to nie chodzi o to, że to ma być scena dla nas, żebyśmy się wyżyli i pokazali, jak biegle jesteśmy w stanie posługiwać się kolorowymi karteczkami i łączyć myśli i rysować dziwne schematy, tylko dać ludziom narzędzia do działania, dać im poczuć sprawczość i to, że uczestniczą w czymś dużym i mają wpływ na to, co się dzieje. Jednym z głównych zadań właśnie projektowania alternatywnych ekonomii jest przywrócenie tego, wiary w to, że ja nie muszę mieć kapitału wysokości Jeffa Bezosa czy Elona Muska, żeby coś zrobić, coś zmienić. Te poczucie zmiany, poczucie sprawczości jest bardzo budujące. I to jest znowu taka nauka z COVID-u, gdzie to się często pojawiało, gdzie ludzie zyskali dużo czasu i dla wielu ludzi właśnie wyhodowanie swojego pomidora, czyli coś, co wymaga pewnej troski, skupienia, było tym takim procesem nadania sprawczości, emancypacji, poczucia wiary, że jednak się da. I to jest taki punkt wyjścia. Wystarczy przyjść, zobaczyć, że się da, że są ludzie, którym też się chce i może zacznie coś się z tego dziać i toczyć. Bo wystarczy naprawdę 3 zaangażowanych osób, które są zafiksowane na punkcie wyczyszczenia chodnika i ten chodnik będzie czysty. Nie musimy od razu porywać się na podróże kosmiczne, na budowanie ogromnych monumentów. Monument jest ogromny z definicji. Wystarczy robienie rzeczy małych, ale wielu jednak rzeczy małych. I od razu się poczujemy zdecydowanie lepiej.
Nie musimy mieć grantu, żeby robić dobre rzeczy, mówiąc krótko. Musimy mieć czas wolny, to jest coś innego. Ale poza tym to wystarczy przyjść, tak mi się wydaje. Zobaczyć, co się dzieje. I po prostu dowożenie jakby rzeczy to jest coś. Tak. To trzeba zobaczyć. Nie, gadanie jest dobre, żeby zacząć, ale na tym nie można skończyć. To jednak jest krótki wstęp. Może dzisiaj potraktujemy to jako wstęp, ale warto już później ochłonąć. Mamy teraz weekend, wypocząć, ale w przyszłym tygodniu już coś zrobić. Bo to jednak zostałem i kiedyś, to już będzie może ostatnie zdanie, dla mnie projektowanie jest filozofią w praktyce, to znaczy, zwłaszcza jeżeli pracujemy z taką materią, jaką jest informacja, a my dzisiaj wszyscy żyjemy, funkcjonujemy w rzeczywistości informacyjnej, a informacja jest tym najbardziej, powiedziałbym, elastyczną, kształtną materią twórczą, z której jesteśmy w stanie upleść wszystko. I tak jak lubię teorię, i teoria jest... Pamiętam to, jak jeszcze pierwsze czytanie moich książek filozoficznych, gdzieś tam do uczenia się na olimpiadę, czy coś, to było takie, czytasz, podnosisz wzrok nad książki i świat jest zupełnie inny. To jest jak takie, nie będę używał tego słowa, ale wiecie, o co chodzi. Wow, jesteś na ciągłym haju, bo czytasz w jakiś sposób teorię, to jest super. A jednak praktyka, działanie, to zresztą nie o to chodzi, żeby opisywać świat, tylko żeby go zmieniać. To jest chyba teza Feuerbacha, którą Marx krytykował, czy coś takiego. Już teraz nie pamiętam, ale Marx tak kończy swój list do Feuerbacha. Do tej pory filozofowie interpretowali świat, a o to chodzi, żeby go w jakiś sposób zmieniać. Więc idzie o to działanie praktyczne, o tą namacalną pracę, o to doświadczenie właśnie. I w tym doświadczeniu twórczym, w tym, że coś się robi, coś się dzieje, nawet jakiś prototyp, nawet jakiś schemat, to zmienia człowieka. To też zmienia sposób, w jaki my myślimy i funkcjonujemy. Więc to dowożenie, tak. Czy duży, czy mały projekt, warto zrobić domknięcie. Done is better than perfect. Zdecydowanie. Zróbmy jak najwięcej prototypów. A któryś na pewno, czy wszystkie nam sprawiają mnóstwo przyjemności, a któryś na pewno może się okaże czymś więcej. Parafrazując popularne hasło, myślcie kosmicznie, działajcie lokalnie. Bardzo dobre, bardzo dobre. Nie rymuje się, ale Bardzo dobre. Ale hasło bardzo dobre. dobra, to chyba wszystko. Dziękujemy za... Ale żeście mnie wykończyli. Ale to tak raz na jakiś czas. Tego jest, nie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Dzięki. Ale jestem, Dziękujemy, że Dzięki i miłej maj. I zapraszamy na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo.